Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Anno 117 Pax Romana. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować rozbudowę miasta. Jak widzicie, rozbudowuję to w sposób nietypowy jak dla Anno. Troszkę inaczej porozrzucane te budynki, tak żebyśmy mogli też sobie z czasem upiększyć. Pododawać tutaj ładnej zieleni, jakieś dodatki, wstawki, jak to w starożytnym Rzymie miało miejsce. Ja bazuję na starożytnych mapach i tak też układamy to miasto w sposób, jaki było ułożone faktycznie w starożytnym Rzymie. Tak też z tej części mamy tutaj w tym rejonie tą część mieszkalną. Tu jest zostawiony już teren na budowy koloseów, jakichś, nie wiem, ogrodów i tak dalej. To wszystko, co tutaj na mapie widzę. Tutaj mamy też miejsce, które musimy sobie zostawić na jakieś właśnie, nie wiem, czy to są jakieś ogrody, czy cokolwiek. W każdym razie taki dosyć spory, zielony teren i miejsce tutaj gdzieś, nie wiem, czy nie będę musiał troszkę pozmieniać tych domów, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że miejsce tutaj jest na no, coś chyba do igrzysk. Coś do igrzysk, czy na rydwany, czy nie wiem, do rzucania, cokolwiek. Cokolwiek to nie było, to jeszcze przyjdzie na to czas. Także ja sobie poprowadzę troszkę ścieżkę, bo tutaj w normalnym życiu, no w starożytnym Rzymie, chcąc nie chcąc, była rzeka. Czyli ta rzeka tutaj, fajnie jest odzorowana ta wysepka, ale ta rzeka tutaj szła, nawet zakręcała bardziej. Co znaczy, że my w tym momencie troszkę sobie zamienimy ten klimat właśnie nadmorskiego miasta na trochę górzysty teren, czyli w zasadzie idzie podobnie jak rzeka w rzeczywistości, natomiast będziemy się tutaj kierować tymi górami. Patrząc na to właśnie w ten sposób, to my możemy sobie tutaj już zacząć ustawiać domy, bo te domy oplatały tą rzekę w sposób właśnie taki, jak widać obecnie. I ja sobie z tym mogę tak polecieć. Tylko też nie chciałbym przesadzić, bo gdzieś tam musimy się też łączyć drogami, więc na pewno takie budowanie jest troszkę inne niż możecie sobie spotkać na żywo, na innych kanałach. Tutaj budujemy typowo miasto rzymskie. Dobra, mamy tą stronę. Tu chciałbym jeszcze sobie dokończyć tak naprawdę jednym domem tutaj, ponieważ nie wyjdzie mi tutaj tak, nie? Dobra, to może bez domu w takim razie. Dom sobie będziemy musieli przenieść już tutaj. A tu przejdziemy sobie po prostu coś takiego. Dobra, czekajcie, jeszcze sobie poprawię tylko, bo w porządku. I to jest tutaj na dole. Ja tak jak sobie patrzę w ten sposób, tutaj mamy wyspę. Tutaj zacznie nam się ładnie ten ryneczek, tutaj zacznie się nam gdzieś to połowa tego koloseum, to półkole, więc my jeszcze będziemy mogli sobie, myślę, że, czekajcie, to muszę przejechać sobie jeszcze traską kawałek, bo jeszcze pójdą nam mosty. Most, który pójdzie nam typowo jak patrzę na tą mapę, to nawet bym powiedział, że tak mniej więcej by to było. Więc on się będzie kończył albo zaczynał ten most praktycznie naprzeciwko tego półokrągłego koloseum. Czyli w zasadzie to by nam się zgadzało. Nawet troszkę tak będzie.
a w tą stronę pójdzie rynek. Rynek, plac, cokolwiek, zwał jak zwał. Natomiast tu jeszcze było parę domów przy samej rzece. Więc tak naprawdę myślę, że te 3 domy moglibyśmy w ten sposób tutaj umiejscowić i zostawić to na razie tak jak jest. No, tu będzie ten rynek. Tak, bo to tak mniej więcej właśnie nam się teraz układa. Wrzucę wam też tą mapkę, żebyście widzieli. Tutaj jest ten duży obszar takich budynków właśnie specjalnych, a tutaj na dole schodzi się to z takim placem właśnie połączonym z tą połową koloseum i jakieś budynki tutaj też takie. Cały ten obszar jest taki no w budynkach specjalnych. Cała reszta dalej to już są domy, aż do świątyni, którą gdzieś tutaj będziemy musieli umiejscowić. Oczywiście trochę nam będzie przeszkadzać ta rzeka, no ale jakoś to przegryziemy. Natomiast w tym momencie to, co idzie duża fala, tylko też nie chciałbym przesadzić, bo tutaj już nam nie będzie sięgać, nie będą nam sięgać targowisko i karczma, ale to się nie przejmujemy, to sobie zrobimy sobie, wiecie co, gdzieś tam bliżej. Dobra, muszę zrobić jeszcze tą drogę. To w zasadzie jest droga, która dojdzie nam dotąd. Tu sobie połączymy tą drogę. Dobra, i mamy tą przestrzeń tak naprawdę zieloną. Tutaj będziemy mieli kilka domów. Jeszcze nawet te domy możemy... Ajajaj, ja tak buduję, a nic mi się nie produkuje. No właśnie. Dobra, mamy 2 status miasta, bardzo fajnie. Dobra, to tak jak sobie patrzę na to, tutaj pójdą jeszcze te budynki. Tutaj i tutaj. Okej. To sobie przeniesiemy odrobinę. O, coś w ten deseń, okej. Myślę, że to nam wystarczy. Musimy sobie jeszcze tak ścieżkę poprowadzimy tutaj. I tu będą te zielone strefy, to. To jest coś takiego, że jeszcze musimy sobie połączyć tą drogą. No powiedzmy coś takiego. Dobra. Ten budynek tutaj, ten tutaj. Ok. Tu będzie też miejsce przygotowane pod ten stadion, nazwijmy to. Dobra, to jest, tutaj jest. Ok. Dobra. I teraz tak, musimy się przenieść trochę z naszą budową jeszcze w inną stronę, bo ja też potrzebuję tych domów sporo, zwłaszcza, że fajnie by było wyzerować w ogóle ten income. Więc teraz tak, kolejną jakby zabudową tutaj mieszkalną, bo na razie pod takim kątem patrzę, była ta strona miasta. I ja chciałbym zrobić to w ten sposób, że tutaj poprowadzę sobie drogę wzdłuż rzeki, tak jak zresztą wszędzie oni to robili. I zaczniemy sobie stawiać już domy też tutaj, bo cały ten pasek, tak nie wiem czy oglądaliście pierwszy odcinek czy nie, to tutaj wspominałem, że zrobię sobie drugie osiedle, co wynika mi według mapy, że powinno być. Więc ja sobie to wszystko pociągnę
na razie tutaj wzdłuż rzeki. Tak powiedzmy, może nie zawsze będziemy tak aż blisko, ale myślę, że... O. Dobra. I tu też sobie pociągniemy tą traskę. A dobra, nie chcę przesadzać, bo to wydajemy na tą drogę też kasiorę. Ok, to poszło nam tutaj. I wszystko wzdłuż tak naprawdę tej rzeki były domy. No więc tak czy owak musimy to na razie tak zrobić. Może do momentu sanktuarium. I słuchajcie, moi drodzy, zabudowania praktycznie szły od wyspy. Czyli gdzieś od tego momentu możemy sobie zacząć stawiać domy. One szły wzdłuż, więc tak sobie tu spróbujemy to wszystko poustawiać. O, coś takiego. I tu było na bogato. Tu był bardzo duży ciąg tych domów. Zresztą cały ten cypel był zabudowany, więc możemy tutaj śmiało się rozgościć. I tak sobie też zrobimy. Ok. Jeśli chodzi o trasy, na pewno tutaj był most i tutaj będzie most. A jeśli chodzi o drogi, to po prostu sobie na razie zrobimy tak. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu. Dobra. Myślę, że... A może jeszcze poczekamy chwilkę. Bo jak to daleko... Aha, nie wiemy. Nie wiemy, czy wiemy. To może coś takiego. Tak, tu musimy się odbić drogą. Dobra, mamy to. I jeszcze się dobudujemy. O, dobra, patrzcie, mamy w końcu na plus. O to chodziło. Wolę sobie, wiecie, zrobić tak, żeby tymi początkowymi budynkami skontrolować jakby przepływ tych naszych dochodów. O. A dopiero później powoli zwiększać i to jakby redukować ten income. Wolę w tą stronę, niż gonić minus, wolę obniżać plus, nie? Dobra. Mamy to, zrobimy sobie targowisko tutaj i obok sobie zrobimy możemy coś takiego tak, może nawet właśnie jakiś domek tu się jeszcze zmieści. Dobra, ja sobie teraz jeszcze zerknę tutaj na mapkę, tylko zanim to zrobię, to sobie obuduję to już drogami. Tak, tak, tak. Ok. W porządku. No miejsca tu mamy sporo, bo to praktycznie do samego końca możemy całe to obudować. To dobrze. Nie martwimy się, na razie jest w porządku, pracowników mamy, income jest w miarę ok, tylko musimy teraz zadbać, a raczej posprawdzać, czy te nasze zasoby wystarczą na to,
co mamy, aczkolwiek możemy się jeszcze przyjrzeć najpierw zadaniom. Jak już Inko mam na plusie i rośnie nam moneta, to chodźmy do tego cesarza. Chcesz wsiąść na podkład cesarskiej barki? Tak. Przepłyniemy się, płyniemy z wizytacją do cesarza. Wzięliśmy kilka szprotek w ramach podarku, więc zobaczymy, jak nas przyjmie. Co to za woń? Och, Markusie, to ty. Będziemy się kojarzyć teraz z sardynką. Dobra. Nie będziemy tutaj patrzeć, czytać tego. Myślę, że najważniejsze jest na końcu właśnie. Cesarskie zaproszenie. Siedzisz nad pełnym talerzem. Cesarz i cesarzowa patrzą na ciebie z uprzejmym zaciekawieniem. Możesz zacząć jeść, a może właśnie nadeszła pora na rozmowę? Jakie tematy zamierzasz poruszyć? Zapytaj o swoich gospodarzy, zapytaj o swojego ojca, zapytaj o ruiny na Wyspie Juliańskiej, zapytaj o Ben Baliona, ucztuj w milczeniu. Może zapytamy o te ruiny, nie? Bo tam znaleźliśmy jakieś ruiny po starym Ambrozjum. Zapytamy o swojego ojca. A, dobra. Jeszcze raz się zapytałem o ruiny. Dobra, dobra. Kontynuuj. Gdy spoglądam na ruiny na twojej wyspie, przypominam sobie ulice, po których bałem stałem się jako dzieciak. Ambrozium, miasto, które przypadło. My nie tworzymy żadnego Ambrozium, my tworzymy Rzym, moi drodzy. Dobra, czy to już? A, dostaliśmy okręt, tak? Dobra. Jeszcze to siła robocza, a to sobie zobaczymy. No, to w zasadzie nic się nie zmieniło, jest ok. Dobra, no to jak mamy teraz stateczek, przypłyniemy na razie z powrotem do nas i zrobimy sobie mały rejsik po okolicy. Puścimy, niech zwiedza, odkrywa wyspy. A my sprawdźmy, co tu nam się wyprawia. Pierwsza rzecz, okej, to mi się przeniosło. Pierwsza rzecz jest taka, właśnie tu brakuje tej naszej służby publicznej. I w tym momencie my musimy sobie to troszkę podrasować, a mianowicie tutaj, patrząc na to, że się kończy, to mamy wszystko tutaj w zabudowie mieszkalnej, czyli tutaj śmiało będziemy sobie mogli postawić, o właśnie, nawet coś takiego byśmy mogli zrobić. Czy ta droga jest niepołączona? Cóż oni to? O. Co mi to pokazuje? Nie wiem. Dobra, teraz tak. Targowisko jeszcze raz. Targowisko raz i karczma. Czy jak my to zrobimy? Dobra, wolałbym chyba tutaj to zrobić. Czekajcie, tu nie mogę.
Dobra, musimy to zrobić w ten sposób. Tu sobie, no nawet o jedno dalej. Tak. W tym momencie... Ok, tu sobie poprowadzimy tą ścieżkę. Ale czy mi się zmieści? Kurde, nie zmieści mi się teraz tutaj. Dobra, to nic. Wracamy w takim razie do tego, co było. Czyli tak. Domy, które... Domy pomiędzy... Tu były wszystkie domy, ale prawda jest taka, że gdzieniegdzie takie przebicia są takiego, wiecie, bruku, więc myślę, że może sobie zostawimy faktycznie tak, że tu sobie wybrukujemy coś. O, dobra. Tak puścimy. Coś tutaj zawsze ładnie się ogarnie. Może nawet, czy jesteśmy w stanie... O, ja myślę, że tak będzie ideolo. I tu sobie wykorzystamy tą przestrzeń pomiędzy karczmą a targowiskiem, a tu możemy sobie już polecieć z domami. Tutaj również na razie tak sobie polecimy. I tutaj również. Dobra. To jesteśmy na tym kawałku. Dobra. Muszę zobaczyć, co tam było jeszcze wyżej. To ja sobie to tylko rozplanuję, ale poczekajcie, bo jest w ruinach coś zastanawiającego. Aha, to było o tym ambrozjum. No, okej. Nic tu na razie z tym nie zrobimy, ale może z czasem uda się to rozbudować. Dobra. Mamy zaczątki naszego rzymskiego miasta. Piękna sprawa. Oczywiście musimy pamiętać, miasto miastem, czyli tak, żeby je tutaj ładnie upiększyć i zrobić je faktycznie na bazie map dostępnych, ale musimy pamiętać o ekonomii, o tym, żeby zarabiać, o tym, żeby się obronić z czasem, czyli też będziemy musieli się skupić na militarnych aspektach, no i na tym, żeby nasi mieszkańcy mieli zapewnione wszystkie potrzeby i żebyśmy byli po prostu bogatym miastem. Do tego będziemy dążyć. Ja sobie tutaj zobaczę teraz, co możemy zrobić i za chwilkę do Was wracam. Dobra, już wszystko wiem. W tym momencie jest coś takiego jak Ctrl-Q. Można sobie otworzyć tutaj statystyki produkcji. I widzę, że brakuje nam tunik. Musimy sobie dorobić i dorobić sobie pilosy. Co prawda pilosów mamy tak na styk, ale powinniśmy sobie zwiększyć tą produkcję, bo też widzę, że i konopi mamy i tutaj owce, więc powinniśmy to wykorzystać. To też więcej mamy już budynków. Powinniśmy sobie dołożyć i sobie dołożymy w ten sposób i drugi tutaj zaraz obok. To i to. Dobra, czekajcie. No, o, dawaj. Jest ok. W tym momencie zwiększymy sobie nieco tą produkcję i powinno też już ładnie nam się to uzupełnić do końca. W tym momencie musimy się również zająć dachówkami, raczej kafelkami, a do tego potrzebujemy już lepszych mieszkańców, więc sobie zaczniemy ulepszać ładnie tutaj te nasze
hacjendy, aczkolwiek na razie tylko jedną, żebyśmy sobie odblokowali kolejną tutaj gałąź produkcyjną. Dobra, mamy chleb i mamy garum, czyli to jest rybny dodatek. Można łączyć z pieczywem, owsianką, dosłownie ze wszystkim. Dobra, czyli chleb, garum, ogólnie rzeczy takie żywnościowe, ale również kafelki, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, ponieważ musimy sobie drugi rozdział urodziny Julii. Dobra, dobra. Musimy sobie postawić, wiecie co? Tutaj służby miejskie i musimy sobie postawić wigilowie, czyli po prostu straż pożarną i straż miejską. Także to sobie otworzymy i zaczniemy sobie produkcją. Myślę, że tutaj będzie w porządku. I do tego też musimy sobie dostawić magazyn. No, jego postawimy po drugiej stronie. Dobra, niech tak będzie. I w tym momencie, mając to, musimy sobie jeszcze utworzyć produkcję. Ale potrzebujemy jeszcze smolarza. I teraz właśnie, on wywołuje, wiecie co, problem z pożarami. To ten rejon w ogóle nie wchodzi w grę. Myślę, że tutaj te strony będą właśnie na takie raczej śmierdzące rzeczy. Także zróbmy sobie, poczekajcie, może tutaj to jest ładnie 100%. Nie chciałbym, żeby to tak wchodziło. A może tutaj damy jednego. Dobra, no na razie zostawmy jako jeden. Ładnie. I przepuścimy sobie. O, myślę, że tu się połączymy. Przejdziemy sobie tym mostem, tak czy nie? Nie, musimy się tutaj połączyć. Raczej tak, o. Dobra. I o, takie rądko się tu zrobiło jakieś. O, dobra, jest w porządku. I ta strona. Tak i tak. Myślę, że będzie dobrze. I oczywiście magazyn. Magazyn postawimy od razu naprzeciwko. Dobra. Jest w porządku i to się zacznie wydobywać, a do tego potrzebujemy jeszcze kafelkarza. Tylko teraz się tak zastanawiam, patrzcie, kafelkarz też jest, kafelkarz też wznieca pożary, więc wszystko to, co tutaj jest narażone na pożar, dajemy tutaj. Ok, będziesz miał blisko do magazynu. Myślę, że w porządku. Tu sobie gdzieś ustawimy jedną straż pożarną. Ok, jak wybudujesz sobie 5 dachówek, to taka straż, myślę, że mogłaby sobie tutaj spokojnie stanąć. Dobra, już sobie ją zaplanujemy. To brak siły roboczej. Dobra, już sobie załatwiamy siłę roboczą. W tym momencie sobie zrobimy te nadmorskie. Znaczy nadmorskie, nadrzeczne. A z czasem to się tak zawieszę tutaj z tym gadaniem, że... Dobra, tak, tak, tak. Jeszcze te, myślę, też możemy sobie od razu pociągnąć. Fajnie, dobra. Robotników mamy zapewnionych. Jeszcze lekki nadstan, ok, ale będą nam się już powoli kafelki robić.
jak to będziemy mieli, to też Straż Miejską. Będziemy się musieli też gdzieś usytuować w mieście z tymi budynkami, ale to gdzieś się pomieścimy. Dobra, mając to, tu ładnie się będzie działać, to teraz, moi drodzy, musimy sobie sprawdzić jeszcze Ctrl-Q. Dobra, produkcje tu wszystkie mamy, ładnie. Te nasze tuniki się już tutaj uzupełniają w większych ilościach, to dobrze. Jakie wymagania potrzebują w domu plebeusza? No właśnie, lepsze jedzenie, czyli ten chleb i garum, targowisko karczma Sanctuarium i Grammaticus, czyli mamy willa namiestnika i oficjum, a to jest dla specjalistów, ok. No i tutaj namiestnik, czyli można powiedzieć dla nas. Taki dom namiestnika właśnie, między innymi jest usytuowany, już sobie to zobaczymy na mapie. I jak dla mnie, taki dom namiestnika, on raczej to nie jest to miejsce. Raczej on jest tutaj na samej, patrząc tak po mapie, powinien być gdzieś w tym miejscu, no ale tu nie zrobimy, bo niestety nic z tego. Dlatego będziemy musieli sobie to troszkę zmodyfikować i po prostu albo zrobimy tutaj wcześniej, tylko tak może szkoda by tego było, bo tutaj powinny być wszystko aglomeracje miejskie. Więc może sobie, żeby był fajny efekt, zrobimy sobie tutaj na wzgórzu, gdzieś u góry po prostu, żeby mieć oko na nasze miasto. Ale to spokojnie, z czasem sobie tu wszystko zrobimy, odblokowały się już fortyfikacje. Dobra, fajnie. Natomiast my się zajmiemy teraz produkcją, bo musimy zacząć robić chlebek. A i mamy właśnie pszenicę, którą to też umiejscowimy sobie w tym rejonie. Tak jak mniej więcej to planowałem. Pokażcie mi. Tak byśmy to zrobili? Nie, może lepiej w tą stronę. Dobra, tu będzie wejście do chaty, a tam będzie wyjście na pole. Tak. Czy nie? Czy tu jest wejście do domu? To jest chyba wejście do domu jednak. Dobra, to jednak musi być tak. I robimy sobie to pole. Dobrze się, mam nadzieję, zgadają z tym polem obok. Żebyśmy to sobie wszystko zrobili w tych naszych... Czekajcie, bo w zasadzie możemy sobie jeszcze kawałeczek pociągnąć w górę. O, nawet coś takiego. I te dwa po prostu się gdzieś tutaj... Dobra, dajmy tak. Myślę, że będzie w porządku. Do tego młyn zbożowy. I teraz młyn zbożowy. Ja myślę, że powinniśmy sobie też zrobić jeszcze jeden magazyn. Jeszcze jeden magazyn sobie postawić właśnie w tym miejscu. Tak, myślę, że coś takiego moglibyśmy zrobić i tu sobie pociągnąć tą ścieżkę w ten sposób i młyn sobie dostawić po drugiej stronie. Młyn zbożowy jest nad rzeką. Dobra.
Ale to magazyn się tutaj nie zmarnuje. Myślę, że bez problemu. To sobie zróbmy. On jest taki bezproblemowy, to w takim razie przy tych domach bez problemu może być. Dobra, i magazyn. Szkoda, że mi tutaj teraz te zawadzają, ale możemy to usunąć. Dobra, usuńmy to i za chwilkę sobie magazyn tu dostawimy, wyczyścimy trochę ten teren. No, te też możemy, dobra. Co możemy, to w zasadzie możemy sobie przeklikać, niech usuwają nam to powoli. Ok, będziemy mieli w takim razie ten młyn. Tutaj ten smolarz. Ciekawe, ile z tego smolarza nam się będzie robić na tym obozie. Czy oni już tutaj działają z tym? Teoretycznie działają. Ale wszystko chyba idzie w te kafelki. W ogóle jakieś powoli się robią. 3 są dopiero. Tak, tak. Brak magazynu zasięgu. Zaraz będzie. Nie martw się. Piekarnie. To w takim razie piekarnie. Jeszcze jakiś jest obszarowy. Efekt obszarowy. Przychody +2. Ochrona przeciwpożarowa -2. Więc patrzcie. Musimy sobie tą piekarnię gdzieś tutaj wkombinować. I za chwilkę sobie poszukamy dla niej miejsca, ale pierwsze co, pozbywamy się tutaj zasobów. Dobra, oj, wow, 75 mamy. 75 desek, to spokojnie jedną z tych tartaków możemy zatrzymać. Sława -15, co oni to tacy. Dobra, magazyn sobie postawimy no, naprzeciwko. Nie ma problemu. I oczywiście sobie przejedziemy ścieżką. Dobra, myślę, że jest w porządku. Dobra. I w tym momencie, jak nam się to już będzie robić, ja bym tego smolarza chyba jednego jeszcze dołożył. Lepiej mieć tego więcej, zwłaszcza, że mamy na to miejsce. Nie możemy zbyt blisko siebie, ale gdzieś tutaj. O. Dobra, myślę, że jest w porządku. I tu sobie przejedziemy tak. Dobra. Są kafelki, to sobie zróbmy ten budynek, żeby już były te jednostki. Patrol, dobra. To jeszcze sobie zrobimy w tą drugą stronę. O, zejście. Zjazd z jednej i z drugiej do ulicy Eleganckiej. W porządku. Dobra, poszukajmy miejsca na tą piekarnię. Ci są, dobra. Chyba że, słuchajcie, takie rzeczy byśmy sobie też mogli tutaj zrobić, nie? Bo w sumie tu tego miejsca jest. Miejsca mamy cały obszar do zagospodarowania. A ładnie nam tutaj będzie łapać zasięg tych budynków. Tak, żebyśmy w ogóle mieli... O właśnie, tak jakoś. O tak. Bo tu już raczej nie będziemy się wychylać. To jest ta pierwsza linia, która pójdzie. Może nawet nie do końca, ale gdzieś w tych rejonach, także tak jakbyśmy sobie postawili, to będzie chyba ideolo. Tylko sobie tak zerknijmy. Dobra, myślę, że tak będzie w porządku. I tu nam się zrobi fajnie piekarnia. I obok piekarni musimy sobie jeszcze oczywiście postawić magazyn. To nawet zrobimy sobie za.
Ach, szkoda, że to... Dobra, pokażcie mi jeszcze drogę. Tak. Nie, tu raczej sobie postawimy jeszcze... Tylko, że jak dostawimy tą chatę, to nie będziemy mieli miejsca na drogę. To wolę drogę plus coś zielonego. O, dobra. I magazyn w tym miejscu. Nawet wiecie co, jakbyśmy sobie tak zrobili. O, tu jeszcze sobie dołożymy kilka tych domów. To nawet niech będzie jeden obok drugiego. A my wjedziemy sobie tym magazynem tutaj. Jeszcze zrobimy sobie drogę, nie? Obok. I ta droga pójdzie tu. Dobra, myślę, że będzie w porządku. Jeszcze jakieś rzeczy, które byśmy tam potrzebowali sobie w mieście pobudować, produkcyjnych, to akurat byłoby tu jak złoto. One się wtopią, bo to takie budynki będą obtoczone też mieszkalnymi, więc wtopią się ładnie wiecie, w otoczenie. Dobra, no to co, byłoby tyle na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Także zostawiajcie łapeczki, zostawiajcie komentarze, podbijajcie każdy film, jak macie taką możliwość. A ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!